Cześć kochani, tu Candymona. Dziś zapraszam Was na filmik, w którym zobaczycie, jak wykonać nowe zdobienie hybrydowe. Ja jakiś czas temu zobaczyłam takie zdobienia na Instagramie i bardzo mi się to spodobało. O ile dobrze pamiętam, to nazywało się Fantasy Structure, czyli tak jakby fantastyczna struktura, coś takiego nieoczywistego. No i uznałam, że koniecznie muszę się dowiedzieć, jak takie zdobienie zrobić. Marka oczywiście oferowała szkolenia z zakresu tego zdobienia, natomiast ze względu na to, że ja nie pracuję w zawodzie, robię paznokcie tylko sobie, no to na szkolenia z samych wzorków raczej nie chodzę i uznałam, że sama spróbuję dojść do tego, jak takie zdobienie wykonać i myślę, że mi się to udało. Tutaj teraz możecie zobaczyć efekt końcowy, natomiast powiem Wam, że w trakcie, kiedy testowałam te wszystkie metody, natrafiłam na coś jeszcze, co moim zdaniem samo w sobie wygląda naprawdę bardzo fajnie i jest to efekt, który nazwałabym efektem giętego metalu. Dlatego w dzisiejszym filmie pokażę Wam właśnie, jak zrobić taką jakby podstawową wersję tego zdobienia, czyli właśnie ten gięty metal. Natomiast w kolejnej części pokażę Wam, jak upgrade'ować właśnie to zdobienie, żeby dodać do niego koloru i żeby wyglądało ono jeszcze ciekawiej, żeby wyszło nam coś podobnego właśnie do tego texture Fantasy Texture, więc mam nadzieję, że te filmiki Wam się spodobają. Ten drugi postaram się wrzucić jak najszybciej. Mam nadzieję, że będzie to mniej więcej za jakieś 2-3 dni od publikacji tego pierwszego filmu. I teraz już nie przedłużam, tylko przechodzimy do tutorialu. Aby stworzyć bazę pod moje zdobienie, sięgam po hybrydę marki Pierre René i ja wybrałam sobie kolor czarny, natomiast to może być dowolny inny kolor, z tym, że moim zdaniem najlepiej to zdobienie wygląda właśnie na czerni. Czarny kolor oczywiście utwardzam i możemy teraz przejść do drugiego kroku. Tutaj możemy zastosować klasyczny top coat hybrydowy, natomiast moim zdaniem lepszym wyborem jest jednak baza budująca. I tutaj od razu uprzedzam pytania. Owszem, możecie nałożyć bazę budującą na kolor, nie stanie się nic złego. Ja tak robię ze względu na to, że baza budująca jest gęstsza od klasycznego topu i dzięki temu nasze zdobienie będzie ładniej wyglądało i unikniemy zalania skórek. Bazę budującą staram się nakładać w taki sposób, żeby najwięcej produktu było na środku wzornika i to ma bardzo duże znaczenie, zwłaszcza kiedy będziemy wykonywać takie zdobienie na paznokciach, ze względu na to, że jeżeli tego produktu będzie zbyt dużo po bokach paznokcia, no to spłynie nam to na skórki, a tego byśmy nie chcieli. Teraz naszą nieutwardzoną bazę przykrywamy kawałkiem przezroczystej folii i ja akurat zastosowałam folię spożywczą, która bardzo dobrze sprawdza się do tego celu. Bardzo delikatnie dociskam folię tak, aby przykleiła się ona do bazy i teraz sięgam po sondę, przy pomocy której zaczynam przemieszczać pod folią ten mokry produkt w taki sposób, aby stworzyć nieregularne kształty. Osobiście polecam przesuwać produkt w kierunku środka paznokcia, ponieważ wtedy jest mniejsze ryzyko, że produkt dostanie się na skórki. Oczywiście, jeżeli nie posiadacie sondy, to możecie zastosować cokolwiek, co macie pod ręką, przykładowo drewniany patyczek, końcówkę od długopisu, możecie nawet spróbować przesuwać ten produkt palcem, natomiast moim zdaniem w tym przypadku jest troszkę większe ryzyko, że ten żel wypłynie nam nie tu, gdzie byśmy chcieli, więc ja polecam jednak zastosować coś małego, co będzie bardziej precyzyjne i pozwoli nam dobrze zapanować nad produktem. Po odpowiednim rozprowadzeniu produktu musimy oczywiście utwardzić go w lampie i dopiero po utwardzeniu możemy zdjąć folię. No i teraz dzieje się magia. Jak widzicie, powstaje nasze piękne, nierównomierne zdobienie. Świetne w tej metodzie jest to, że każdy paznokieć nią wykonany będzie wyglądał unikatowo i będzie miał swój niepowtarzalny charakter. Jeżeli zdarzy się tak, że na paznokciu powstaną jakieś zbyt wystające elementy, to możecie je spiłować, natomiast ja tutaj radzę zachować ostrożność i robić to naprawdę delikatnie, żeby nie roznieść tego pyłu po całym paznokciu. Rzecz jasna, miejsca, które piłowaliśmy, musimy przetrzeć delikatnie wacikiem nasączonym cleanerem, aby usunąć niechciany pył. Paznokieć ma już swoją unikatową teksturę, natomiast warto ją jeszcze podkreślić i w tym celu sięgam po pyłek o nazwie Mirror Effect. Pyłek nanoszę przy pomocy pędzelka, dzięki czemu łatwiej jest mi dojść we wszelkie załamania. Tutaj pacynką byłoby naprawdę bardzo ciężko, dlatego cienki pędzelek zdecydowanie będzie lepszym wyborem i ja staram się nałożyć pyłek równomiernie na cały wzornik, natomiast nie musimy się tym aż tak bardzo przejmować. Jeżeli będą jakieś lekkie prześwity, to też nic nie szkodzi. Aby lepiej podkreślić strukturę paznokcia, sięgam teraz po wacik nasączony cleanerem i zaczynam bardzo delikatnie pocierać wzornik.
W tej chwili możecie zobaczyć, jak wzornik nabiera prawdziwej głębi i moim zdaniem efekt końcowy jest niesamowity. Troszeczkę przypomina mi to taki mięty metal albo jakąś grudkę złota czy też srebra. Oczywiście dużo zależy od koloru pyłku, który wykorzystacie. Polecam do tego zdobienia stosować pyłki, które są naprawdę bardzo drobne, takie właśnie jak Mirror albo na przykład Chrom. Ja tutaj postanowiłam też połączyć ze sobą dwa pyłki i drugi pyłek, czyli ten miedziany, to jest po prostu pyłek metaliczny, który kupiłam na AliExpress i jak widzicie bez problemu możemy te pyłki ze sobą pomieszać, dzięki czemu uzyskamy jeszcze inny efekt niż początkowo, dlatego warto popróbować, pokombinować z różnymi pyłkami, które posiadacie. Oczywiście, jeżeli macie taką ochotę, to możecie zostawić całe zdobienie pokryte pyłkiem, natomiast moim zdaniem ściągnięcie pyłku z tych najbardziej wystających elementów sprawia, że ta struktura jest bardziej podkreślona i trójwymiarowa. Postanowiłam też pokazać Wam, jak będzie wyglądał pyłek typu kameleon na takim zdobieniu, ponieważ on również świetnie się do tego celu nadaje, choć tutaj nie mamy już takiego typowego efektu metalu, ale moim zdaniem wychodzi nam coś w rodzaju kamienia szlachetnego i również wygląda to naprawdę bardzo ładnie. Teraz możecie jeszcze zobaczyć wszystkie 3 wzorniki, które przed chwilą wykonałam, natomiast to jeszcze nie jest koniec zdobienia, ponieważ musimy pokryć je topem. I tutaj powiem Wam, że nie ma większego znaczenia, jaki top wybierzecie. Może to być top klasyczny, może to być top no wipe, natomiast ważna jest technika, jaką będziecie top nakładać. Pierwszą warstwę polecam nakładać w taki sposób, aby nie przejeżdżać pędzelkiem kilka razy po jednym miejscu, ponieważ pyłek może się wtedy poprzemieszczać i niestety zdobienie straci swój urok. Szybko więc nakładam pierwszą warstwę topu i od razu ją utwardzam. No i teraz możemy już na spokojnie nałożyć kolejną warstwę w taki sposób, żeby wyrównać sobie wszelkie nierówności, a jeżeli będzie trzeba, to trzecią warstwę również można nałożyć. No i teraz możecie zobaczyć, jak ostatecznie wyglądają moje wzorniczki pokryte topem. Ok, kochani, wiecie już w jaki sposób wykonać takie zdobienie, ale jeszcze nie uciekajcie, ponieważ chcę Wam teraz wyjaśnić kilka dodatkowych kwestii, które moim zdaniem mają spore znaczenie i warto o nich wiedzieć, jeżeli chcecie sobie takie zdobienia wykonywać. I zaczniemy sobie od naszego produktu, którym wykonujemy te pomarszczone fragmenty naszego zdobienia. Ja mówiłam Wam, że stosuję bazę budującą, natomiast to może być równie dobrze na przykład jakiś gęsty żel, który się tak mocno nie samopoziomuje i nie rozpływa na wszystkie strony, ponieważ zależy nam właśnie na tym, żeby móc ten produkt umieścić dokładnie tu, gdzie chcemy, czyli jeżeli go przesuwamy, to on ma tam zostać. Ja tutaj zrobiłam takie szybkie zbliżenie, szybką próbę właśnie z takim topem klasycznym i jeżeli się przyjrzycie, to zauważycie, że naokoło tego zdobienia jest taka jakby cieniuteńka falbanka i to jest właśnie top, który mi wypłynął. Uwierzcie mi, że naprawdę starałam się zrobić to dobrze i dokładnie i starałam się nie rozlać tego produktu, a on mimo wszystko troszkę mi wypłynął na boki, więc gdybym to robiła na paznokciach, no to niestety, ale skórki miałabym zalane i tutaj byłoby naprawdę bardzo ciężko, dlatego według mnie taki gęsty produkt to jest podstawa, żeby wykonać to zdobienie prawidłowo. Warto też dodać, że jeżeli będziemy próbować robić takie zdobienie na topie hybrydowym, no to on ma w sobie takie właściwości, że się samo poziomuje, więc ta folia może się troszeczkę na nim rozpływać i nie trzymać tego kształtu tak idealnie, jak byśmy chcieli. Dlatego jednak właśnie produkty gęste, które są naprawdę właśnie takie do budowania, będą lepsze. Kolejną moim zdaniem również ważną rzeczą jest to, żeby produkt miał warstwę dyspersyjną, ponieważ dzięki temu więcej pyłku się przyklei na tę warstwę i kiedy zetrzemy pyłek z tych najwyższych fragmentów, to jest naprawdę duży kontrast pomiędzy tymi miejscami, na których pyłku nie ma i na których pyłek jest. Wtedy wygląda to po prostu ciekawie i robi naprawdę duże wrażenie. Ja tutaj postanowiłam zrobić taką próbę na topie no wipe, pomimo że ja Wam właśnie topów nie polecam, bo tak jak mówię, one się troszeczkę rozlewają i tutaj ten pyłek jest taki jakby delikatnie przezroczysty, więc nawet jeżeli zetrzemy sobie gdzieniegdzie, no to nie będzie takiego efektu jak właśnie wtedy, kiedy robimy na warstwie dyspersyjnej. Na koniec chciałabym też wrócić do pyłków, ponieważ wspominałam Wam o tym, że najlepsze są pyłki bardzo drobne, takie jak Mirror czy Chrom.
Tutaj mam pyłek Prismatic Effect. Jest to nie do końca właściwie pyłek, ponieważ jest to efekt folii i on sam w sobie wygląda naprawdę świetnie, pięknie błyszczy, tworzy efekt taki właśnie metaliczny, bardzo mocno błyszczący. Natomiast jeżeli chodzi o samą strukturę tego pyłku, to on ma to do siebie, że bardzo mocno tak jakby łączy się z naszą warstwą dyspersyjną i kiedy próbujemy później zmyć ten pyłek, ten efekt z tych naszych najwyższych punktów, to jest to bardzo trudne i mimo wszystko zostają takie błyszczące kropeczki, więc oczywiście możecie próbować z różnymi pyłkami. Jeżeli taki efekt Wam się podoba, to jak najbardziej też go sobie możecie wykorzystać, natomiast ja osobiście zostaję przy tych drobnych pyłkach i uważam, że one są po prostu the best i warto się ich trzymać, warto sobie na nich przede wszystkim testować. No i na dzisiaj to już będzie wszystko, co miałam Wam do powiedzenia. Niebawem widzimy się w kolejnej części filmu, czyli właśnie w upgrade'owanej wersji tego zdobienia. No i dzisiaj już dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa!